No to chodź Nie, tu bo nie chcę stać tak, żeby mógł mnie szczypnąć. Halo, witamy w kolejnym odcinku. Powiedz coś o koniu. W ładnym miejscu jesteśmy. Jest tutaj taka mini stadnina koni. Miejsce nazywa się Los Partidos. To jest ogólnie hotel, restauracja i można jeździć konno po ścieżkach z widokiem na wulkan. I nie trzeba umieć jeździć na koniu. My nie umiemy i za jakąś godzinę będziemy właśnie jeździć na tych koniach. Tak, dlatego właśnie stąd nadajemy dzisiaj. Zrobimy sobie taki odcinek o ostatnich protestach przeciwko turystyce na Kanarach. To już drugi rok, jak te protesty się ciągną i rzucimy sobie okiem, czego oni się domagają oraz co może zostało zrobione lub nie zostało zrobione przez ten rok. Bo pewne decyzje już zostały podjęte. I ogólnie jaka jest sytuacja na Kanarach, czy jest tu bezpiecznie, czy możecie tu przyjechać i tak dalej. No Tak. to zapraszamy. Zostańcie z nami. Przypomnijmy sobie, co ostatnio się w ogóle działo. Odbył się protest na Teneryfie oraz innych wyspach kanaryjskich przeciwko nadmiernej turystyce według organizatorów protestu. Jeśli chodzi o cyfrę, Milka, no to wzięło udział na Teneryfie około 8 000 ludzi, zależy kogo spytasz. I co, myślisz, że to jest dużo czy mało? No myślę, że całkiem dużo, tym bardziej, że ten protest odbył się na plaży w Las Americas. No i wyobraźcie sobie, że leżycie spokojnie na plaży, na leżaczku, elegancko. Wychodzi wam banda ludzi, staje dookoła was i drze japę, Milka. No to podobałoby ci się coś takiego? Że my nie chcemy, żebyście tutaj byli. Jakie mielibyście odczucia, gdybyście serio zobaczyli taki protest na plaży? No i jeszcze przypomnijmy, jakie oni mają postulaty na plakatach. Pierwszy postulat to jest: Kanary mają limit. I jeszcze coś mieli w stylu... Niszczycie naszą wodę, nasze zasoby naturalne i takie rzeczy. Zużywacie nasze zasoby, no i tourist go home. No to już jest w ogóle... Wybitnie wprost powiedziane, że macie się stąd wynosić. Tak, chamski rodzaj strajku i postulatu, żeby pisać wprost, że nie chcemy turystów w miejscu, gdzie wyspa w głównej mierze utrzymuje się z turystyki. To było robione na plaży, Milka, gdzie byliśmy ze znajomymi jakiś tydzień temu. Mogłoby też trafić na nas coś takiego. Komentujmy to trochę, czy to miało w tym wypadku Las Americas duży sens. Czym jest Las Americas? To jest miejsce pośród pustyni, które jakieś tam 30 lat temu zaczęto budować tylko i wyłącznie pod użytek turystyczny. Tak. I nigdy z założenia tam nie było jakiegoś miejsca dla lokalnych, żeby mieszkać i tak dalej. Po prostu jest to z góry wyznaczone miejsce, gdzie miał powstać kompleks turystyczny, który miał zarabiać pieniądze, nie? Dokładnie. Więc czemu oni protestują w miejscu, gdzie w sumie Gdzie one mają nie było być z góry, turyści. tak, gdzie mają być turyści. Druga akcja, jaką udało nam się zobaczyć gdzieś tam w social mediach, widziałaś to, jak weszli do hotelu w ogóle przez bramę na basen i też łazili wśród ludzi, darli na nich gębę, tam machali tymi plakatami i w ogóle zaczęli myć, słuchaj, gary czy tam ciuchy w tej wodzie z basenu, żeby pokazać tak, że o, turyści zabierają wodę przecież. Raczej każdy chciałby się zawinąć z tego hotelu i nie dziwię się, jeśli już w tym momencie ludzie, którzy to widzieli, powiedzą, że nigdy więcej na Teneryfę nie przylecą. Znaczy, jeśli trafiłoby na mnie czy na Ciebie, to myślę, że tam no, jakoś byśmy to przeżyli, byśmy się pośmiali, ale taki artykuł w Anglii się ukazał, że trafiło na rodzinę z dziećmi małymi, rozwalone wakacje przez coś takiego. Najgorsze, co może być. Mam takie pytanie, Milka, jak Ci się wydaje? Czy ci protestujący chcą wywrzeć przez to wpływ na polityków, czy może to jest taki odruch emocjonalny, że oni dojeżdżają gdzieś z północy Teneryfy, 1,5 godziny do roboty na południu, zapierdzielają tam te zmiany dzielone, że 4 godziny, potem przerwa 3 godziny i z powrotem do pracy i tak dalej. Widzą tych Angoli, którzy leżą na leżakach, nic nie robią, te dzieci tam na tabletach, reszta pije i ich to po prostu wkurza. No, mi się wydaje, że to jest jedno i drugie, zarówno podejście emocjonalne, jak i ludność tutejsza chce wymusić jakieś decyzje wśród polityków. Ale oni powinni protestować do swojego rządu, a nie do turystów. Jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę. Większość ludzi z zagranicy stanęłaby po stronie Kanaryjczyków. Ja im współczuję, że mają te drogie mieszkania i jak wszędzie na świecie jest inflacja i tak dalej. Jeśli Ty przyjeżdżasz tu odpoczywać i trafisz na taką akcję, że oni Ci tam zgnoją, na Ciebie nawrzeszczą, ja nie miałbym już dobrej opinii o nich. Jeśli taką akcję widzisz, czy na plaży, czy w hotelu, no to jak masz się poczuć? Ja bym też była na maksa, wiesz, co to w ogóle ma być? Ja wybrałam to państwo, tą wyspę, wiesz, wydaję tutaj ciężko zarobione pieniądze, a Kanaryjczycy mówią do mnie: nie przyjeżdżaj tutaj. Wspomnieliśmy o reakcjach polityków, więc Emilka, tu znalazłem burmistrz San Miguel de Arona, napisał w ten sposób. Obawia się, że protesty będą miały negatywny wpływ na właśnie wizerunek Wysp Kanaryjskich oraz powiedział to tak:
mamy krowę, która daje mleko, więc musimy się nią zajmować, a nie się jej pozbyć. Dokładnie, ja uważam to samo, lepiej bym tego nie ujęła. Niektórzy politycy lokalni widzą problem w tym, co się dzieje. Nie popierają tych protestów. No tak, zwłaszcza, że wspomnieliśmy, że tych protestujących było 8 000, więc w skali całej wyspy nie jest to jakaś taka większość, można powiedzieć. Mam taką kontrastującą trochę wypowiedź, to jest zastępca burmistrza Santa Cruz. Według niego Kanary nie powinny mieć takiej ilości turystów na all excuse me, że tak powiem, w sensie all inclusive. Nie do końca się z tym zgadzam. Jak ktoś zapierdziela cały rok i marzy tylko o tym, żeby siedzieć w hotelu przy basenie i trochę nabrać tego słońca i popatrzeć na palmy, to ja też to rozumiem. Wolałby właśnie ludzi, którzy gdzieś, wiesz, śpią na jakimś miejscu, ale też pojadą zwiedzić wulkan, pojadą na Maskę, gdzieś tam pójdą do lokalnej restauracji zamiast jeść w hotelu. Poniekąd rozumiem, o co mu chodzi, ale tak, jak chcesz zmusić turystę do takiego konkretnego zachowania? No nie da się. Zwłaszcza jeśli mamy kryzys na całym świecie ekonomiczny, ludzie mają mało kasy, to właśnie. wiadomo, że kupią coś najtańszego. Ostatnie zdanie polityka, które tu przytoczę, to jest właśnie burmistrza, jakby to powiedzieć w nowomowie liberalnej. Zgadza się jakby z tymi protestującymi nieco. Głosiła kryzys mieszkaniowy w swojej gminie oraz ta pani sprzeciwia się budowie hotelu przy plaży La Tejita. Uważam, że o ile dobrze, że sprzeciwia się budowie tego hotelu, bo akurat uwielbiam tą plażę i nie chciałbym, żeby tam był kolejny hotel, no to powiedzmy o takiej jednej rzeczy w Granadii, której w sumie trudno nie zauważyć, jak się tam przyjeżdża, i to jest a propos mieszkalnictwa. Tak, tam jest kilka wielkich osiedli koło siebie, które w ogóle nie są skończone. Prawdopodobnie deweloper zbankrutował, no i te mieszkania nie zostały ukończone. No i właśnie, tu jest problem na wyspie. Dlaczego Kanaryjczycy nie mają mieszkań? Bo po pierwsze, nie ma nowych inwestycji, a po drugie stoją pustostany, które już dawno temu nie były wykończone. Tak więc ta pani próbuje się moim zdaniem trochę podlizać właśnie tym protestującym, ale z drugiej strony, kto za ten cały bajzel ostatecznie odpowiada, jak nie oni. Więc trochę się chyba zgadzam w tej kwestii z tymi protestującymi, że to jest zaniedbanie od lat, że ten rząd po prostu miał to gdzieś, że wolał sprzedawać właśnie te licencje na budowę hoteli, gdzieś tam napychać kabzę kolegom, którzy będą to budować i tym operować, zamiast zabezpieczyć mieszkania dla swoich ludzi. Dobra, to tu macie takie różne opinie od polityków, jak widać są one podzielone. Teraz może przejdźmy do takiego czegoś, co się tak naprawdę zmieniło od roku tych protestów. Na pewno słyszeliście, że będą te różne podatki turystyczne, ekologiczne. Tak, i będą na pewno od nowego roku 2025. Czyli jak będziecie chcieli wjechać na Maskę lub właśnie ruszyć się z tego hotelu all inclusive, no to przywalą Wam wtedy jeszcze większy podatek. Turyści zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami. I tym bardziej będą siedzieć w hotelu, bo wyjście z hotelu będzie jeszcze droższe. Poza tym uwaga, na co ma iść ta kasa? To też jest dobry wątek. To nie ma iść na jakiś program mieszkaniowy czy coś takiego, jakby się można spodziewać. To ma iść na jakieś części wspólne, na jakąś przestrzeń publiczną, Na ekologię. na jakieś takie w ogóle ściemy, co w żaden sposób nie wpłynie na dobrobyt tych ludzi. To Nie, jest broń suche, Boże. nie? To No, można zrywać. to można zrywać, to nie jest park narodowy. Może uda nam się znaleźć coś w takim razie, co ten rząd zrobił rzeczywiście. Mówi się coś o tych programach mieszkaniowych, tylko pamiętajcie, oni dopiero teraz zaczynają o tym rozmawiać i absolutnie nic jeszcze nie zostało w tym temacie zrobione. To są tylko rozmowy, żaden kamień pierwszy pod nowe osiedle dla lokalnych nie został postawiony i przez długie lata jeszcze nie będzie. Znalazłem dwie rzeczy, które odnoszą się do tematu mieszkalnictwa. Słuchaj to. Po pierwsze, dyskutują nad prawem, które ograniczy możliwość wynajmu Waszego mieszkania turystom, czyli na wynajem krótkoterminowy. No bo oni myślą, że tym sposobem te mieszkania będą wynajmowane na dłuższy termin dla Kanaryjczyków. Takie jest zamierzenie. Jeśli teraz kupicie apartament, to być może nie będziecie w stanie go już wynająć pod wynajem turystyczny, A dlaczego? ponieważ według tego nowego prawa Wasi sąsiedzi będą mogli zablokować taką decyzję. Tak, i ostatnio Sąd Najwyższy w Hiszpanii potwierdził, że taka ustawa może wejść w życie, Tak. że jakby sąsiedzi, czyli inni mieszkańcy danej rady osiedla mogą zakazać, żeby Wasze mieszkanie było wynajmowane dla turystów. Dokładnie. No jak dla mnie trochę paranoja, że sąsiad decyduje o moim mieszkaniu de facto. I właśnie Hiszpania taka jest. To już naprawdę weszło w życie. Jedyny wyjątek jest taki, że to nie działa w tym momencie wstecz. Jeśli ci ludzie już to wynajmują turystom na tą licencję Vivienda Vacacional,
to nie to można tego, zostanie. to już jak nie chcą tego zmienić, to już tak zostanie. To prawo, co teraz dyskutują na Kanarach, będzie działało tak, że ci właściciele, którzy wynajmują normalne mieszkania turystom, będą mieli 5 lat na to, żeby dopasować się do tego nowego prawa, czyli dać głos innym sąsiadom, którzy na przykład nie życzą sobie, żeby to było wynajmowane turystom. Już widzę te spotkania Rady Osiedla. To będzie cyrk na kółkach. Będzie grubo, zwłaszcza wyobraźcie sobie, że tam każdy właściciel jest z Rosji, Polski, Ukrainy, Anglii, no to będzie niezła jazda na pewno. No chyba wybrałabym się na takie spotkanie. Też chciałbym to nagrać z ukrytej kamery może. Powiedz może, że to jest jeszcze jeden plus, żeby kupić sobie jednak dom wolnostojący, a nie mieszkanie czy coś takiego. Aha, to jest jeszcze jeden argument, żeby nie mieć mieszkania w kompleksie Dokładnie. i w wspólnocie w ogóle. Co to, No, fuck off, to jest moja decyzja. dokładnie, co to kogo gówno obchodzi, że tak No. powiem. Także dajcie znać, co sądzicie na ten temat w komentarzach, jakie są Wasze odczucia, czy może mieliście już styczność właśnie z takimi protestami z pierwszej ręki. Mów, dziękujemy tej. Dziękujemy bardzo za nagranie tego odcinka Basi, czyli Polce w Meksyku. Czyli mojej siostrze. Tak, jest u nas w odwiedzinach. Przypominam, Polka w Meksyku. I Basia ma teraz w ogóle podcast o Meksyku. I to nie tylko o Cancun, tylko o prawdziwym Meksyku. No to wbijajcie też na Spotify, na podcast Polka w Meksyku. Jeśli myśleliście, że u nas jest burdel, to pomyślcie sobie, co dopiero się dzieje tam. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć!